Cholera jasna, dopiero co niebieski obóz zaczął lizać rany po ostatniej aferze, a tu nagle zielony obóz zechciał przypomnieć się graczom, krzycząc głośno: halo, tu jestem, czemu nikt o mnie nie mówi? Microsoft zabawił się w takiego żniwiarza firm, za którego to do tej pory uważało się EA. 8 maja gruchnęła wiadomość, że Microsoft wyciągnął gilotynę i totalnie przerzedził podstudia Bethesdy. Microsoft jednogłośnie kojarzy mi się z taką naiwnością gamingu. Posiadanie gier nie jest potrzebne, wystarczy Game Pass. Po co komu ekskluzywne tytuły? A jednak jakoś nadal nie czuję, aby spod szyldu, zielonego szyldu Microsoftu wydany został jakiś taki totalny, wielki banger, w którym jakie by Sony nie było ostatnio, powiedziałbym, że teraz to ja nie potrzebuję niebieskiej konsoli. Ale jeśli mam być szczery, to i tak jest lepiej niż było, bo jeszcze niedawno zielona konsola i Microsoft kojarzyło mi się z takimi niespełnionymi obietnicami, skasowanymi grami. Pamiętacie Scalebound? Gra, która miała pogromić gaming, pokazać siłę Xboxa, by potem ją sobie po prostu skasować. Hehe, taki żarcik. So that was a fucking lie. A takie peany były piane na temat tego, że Bethesda została kupiona przez Microsoft. Teraz to będzie Phil Spencer wszystko naprawi. No i kto wie, może właśnie naprawia, ale ta naprawa niekoniecznie może być taka, jakiej wy niektórzy chcecie. You should have gone for the head. Na Phila Spencera wylała się fala żalu, zarówno ludzi z branży, jak i po prostu komentujących tę sprawę graczy i jeszcze nie komentując samej sprawy, kto się musiał wychylić przed szereg, broniąc biednego, zarabiającego miliony rocznie Phila Spencera, który wszak tę decyzję podpisał? Oczywiście ten, który kompletnie odleciał w chmury jakiś czas temu, twierdząc, że byłoby świetnie, gdyby można było dawać napiwki deweloperom gier, czyli Mike Ibarra. Chłopaki, przestańcie, te zwolnienia musiały tak samo boleć Phila Spencera, tak samo jak i tych zwolnionych, bo to jest dobry człowiek. Żeby takie gówno napisać na Twitterze, to już trzeba mieć naprawdę tupet. I tak, już widzę, jak zarabiający te grube miliony CEO bardzo przejmuje się hejtem i jak bardzo przejmuje się losem zwolnionych osób. To tak jakby twierdzić, że Jeff Bezos, biedny, płacze w poduszkę za każdym razem, kiedy gdzieś zamyka się kolejny magazyn Amazona, zwalniając naraz, 800 czy 1000 osób. Ale wracając, najczęściej wymienianymi z tych zamkniętych przez Microsoft studiów są 3. Alphadog Games, Arcane Austin oraz Tango Gameworks. Alphadog Games jest mi kompletnie obojętne i nieznane, bo jedyne co zrobiło to Might Doom na mobilki, ale w sumie i tak przykre jest tak z ludzkiego poziomu, że studio założone w 2023 roku zostaje chlaśnięte gilotyną w sumie w pierwszej połowie roku 2024. Zdecydowanie większą sprawą jest zamknięcie zarówno Arcane, jak i Tango Gameworks. Arcane odpowiadało m.in. za świetnego Preya z 2017 roku, jak i za Redfalla z poprzedniego roku, który jaki był, taki był, i nie był to jakiś ogromny sukces. Tango Gameworks natomiast odpowiada za takie tytuły jak The Evil Within, Ghostwire Tokyo czy Hi-Fi Rush. I o ile bronienie Tango Gameworks i zawód graczy tą decyzją nawet rozumiem, tak obrona Arcane totalnie mnie zadziwia, bo to pokazuje, jak można ludziom srać na ryj totalnym gniotem, a oni i tak będą bronić danego dewelopera, bo ojejku, biedni deweloperzy. I mamy argumenty w stylu, co prawda Redfall z zeszłego roku okazało się kompletną porażką, ale przecież w 2017 roku te samo Arcane stworzyło świetnego Preya. I zaiste, może jestem kompletnym kretynem, ale co ma piernik do wiatraka, zrozumieć nie mogę. 20 lat temu Blizzard stworzył świetnego StarCrafta, świetnego Warcrafta, jeszcze wcześniej świetne Diablo 1 i Diablo 2, potem World of Warcraft. Ale w zeszłym roku wysrało nam Diablo 4, a jeszcze wcześniej Warcraft 3 Reforged. To, że parę czy paręnaście lat temu firma stworzyła świetne gry, nie daje jakiejś takiej magicznej ochronki przed tym, że kolejna ich gra
no okaże się krapem, ale to się wtedy nic nie stanie. Microsoft ani Bethesda na sentymencie graczy na temat gry nie zarobią, a to są jednak firmy, a nie tak jak niektórzy by chcieli, miejskie ośrodki pomocy społecznej, nawet jeśli bardzo bogate. Ale no, czy ten Prey był faktycznie tak świetny? To jest, nie zrozumcie mnie źle, technicznie, atmosferycznie i nawet graficznie, no to była naprawdę świetna gra. Jest to jedna z lepszych gier w ogóle moim zdaniem, a już szczególnie jeżeli chodzi o tamten okres. Została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków, jak i samych graczy, no tylko że niestety nie było ich wielu. Prey, mimo ciepłego przyjęcia recenzentów i dobrych komentarzy od graczy, okazało się niestety sprzedażową porażką. Nigdy nie dostaliśmy oficjalnych statystyk, ale plotki głoszą, że początkowo w pierwszych paru tygodniach od premiery Prey sprzedało się w zaledwie około 250 000 sztuk. Po około roku sprzedaż liczyło się w okolicach 1 400 000 sztuk, jednak większość tego sprzedana została w promocjach, blisko świąt, po obniżkach cen, no i tak dalej. No i wychodzi na to, że Prey mimo bycia dobrą grą sprzedała się cholernie marnie. I biorąc pod uwagę budżet gry AAA, jakim Prey było, wychodzi na to, że mogła mieć problem nawet ze zwrotem kosztów, nie wspominając już o zarobkach. Chociaż fakt faktem, jest to post z Reddita, więc należy traktować to z pewnym przymrużeniem oka. Nie, moi drodzy. To nie Phil Spencer nie docenił Prey. To wy nie doceniliście Prey swoim portfelem, swoją największą siłą głosu. I potem, po tej dobrej grze, ale w failu sprzedażowym, po 6 latach wychodzi Redfall, który był nie tylko nastraniem na nas graczy, na nasze portfele, ale i patrząc na sukces gry, również i na firmę matkę, która przez 6 lat utrzymywała Arkane z taką kroplówką w postaci gotówki, no bo przecież Arkane potrafi robić dobre gry, no to być może się uda i wszyscy będą zadowoleni. No i mamy premierę. I naprawdę wy się dziwicie, że Arkane spadło ze stołka? To co teraz Microsoft tylko dlatego, że ma po prostu kasę, to miało na siłę trzymać studio, które nie zarobiło na dobrej grze, a potem 6 lat dłubało przy kolejnej, która okazała się największym chrapem zeszłego roku? A czy wy, jako firma, wzięlibyście pracownika, zatrudnilibyście go, dali mu projekt na 6 lat, płacili mu przez ten czas pensję, utrzymywali go, ten uwalił ten projekt, może nie pod kątem wykonawczym, ale sprzedażowym, wszystko jedno. Dobra, okej, dajecie mu drugą szansę, znowu płacicie mu pensję 6 lat, a on po 6 latach tworzy tak przepotężne gówno, że zakrawa to wręcz na pewnego rodzaju dzieło sztuki. No i oczywiście nadal się nie sprzedaje. No co, trzymalibyście go dalej? Nie, niezależnie od tego, jak bardzo komunistyczne czy socjalistyczne poglądy byście mieli, nie trzymalibyście tego pracownika, bo dobrze się dysponuje cudzymi pieniążkami, ale własnymi to już tak trochę ciężej. Nieco bardziej rozumiem ból graczy w związku z rozwiązaniem Tango Gameworks. Oni jakby nie patrzeć, nie mieli w sumie jakiejś wielkiej wtopy pokroju Redfalla, ale sprzedażowo też nie było to najlepsze. The Evil Within dla mnie niszowa, dziwaczna, z pewnymi niedociągnięciami optymalizacyjnymi, ale wciąż oryginalna i ciekawa gra sprzedała się całkiem nieźle. Pierwsza część sprzedała 4 miliony sztuk przez czas, kiedy to było liczone. Część druga, od jej premiery już nieco lat minęło, sprzedała się 4-krotnie gorzej. Pierwszy tydzień 200 000 sztuk. Koniec końców rzekomo ledwo przekroczyła 800 000 sprzedanych kopii. Finansowo więc klapa. Ghostwire Tokyo z 2022 roku, początkowo wydana na rok na PlayStation 5 i PC, była znów odebrana nieźle, ale sprzedaż była taka sobie. Patrząc na Steam Chartsy, i 14-tysięczny all-time peak nie świadczy o wielkim sukcesie, mimo że sama gra znów niczym The Evil Within była jedyna w swoim rodzaju. Była to wręcz dobra gra z unikalnym setupem, chociaż gameplayowo w pewnym momencie zaczynał się tam dla mnie dość masywny grind. I tutaj jest to tyle śmieszne, że twórcy chwalili się, że w grę zagrało już ponad 6 milionów graczy. Cóż za masywny sukces! Ale mówimy tutaj o tym wyniku po wrzuceniu gry w Game Passa. A to już nie jest ani sprzedaż, ani sukces, bo do takich milionów graczy jednakowo zalicza się kompletny uberfan, który wyliże tę grę w całości w 100%, jak i gość, który pobierze, odpali, uzna, to nie dla mnie i wyłączy po 2 minutach. No i wreszcie totalny niszczyciel od Tango Gameworks. Świetna gra, jedna z najlepszych gier 2023 roku i mimo, że wyszła ona na początku 2023 roku, to do samego końca była jedną z najlepiej odbieranych gier.
w komciach, na forach. Bo jeśli spojrzymy na statystyki... powiem tak. Pamiętacie Forspoken? Tragedia, niedogotowany krab, totalnie niewarty naszych pieniędzy. Gra marna jak moja linia włosów, prawda? No to popatrzcie na jej statystyki. A teraz popatrzcie na statystyki genialnego, wspaniałego, doskonałego Hi-Fi Rush. Ale teraz sprawdźmy przykład ostatniego złotego strzału na Steamie. Manor Lords, tworzone przez jednego gracza. Na samym Steamie all time peak to ponad 173 000 graczy. To znaczy, że minimum tyle graczy zapłaciło około 100 za to, żeby zagrać. I jasne, no Hi-Fi Rush miało 2 miliony graczy, w Game Passie, bo tam wylądowała od premiery. A nie bez powodu uważa się, że jak gra ląduje nawet po czasie w Game Passie, to jest to często odbierane jako porażka danej gry, że sama się sprzedać nie potrafi. Znowu, to my zagłosowaliśmy portfelami, moi drodzy gracze. I nie zagłosowaliśmy pozytywnie. Bo fajnie jest mówić, że płacę parę dyszek za Game Passa i mam całą bibliotekę gier. Tylko potem już nikogo nie interesuje, jak Microsoft to rozdziela pomiędzy te wszystkie gry, tych wszystkich deweloperów, których to gry tam lądują. Jeśli koszt Game Passa to 40 zł na miesiąc i macie tam dostęp do całej biblioteki gier, w tym również te, które lądują tam na premierę, to jak myślicie, ile z tej kasy ląduje u twórcy, w którego grę zagrywacie się po kilka godzin dziennie? Czy Microsoft płaci za spełnione cele, czy płaci z góry? Nie wiadomo, za każdym razem jest to inaczej, ale pewne jest to, że jak widać, kupując grę, płacisz faktycznie portfelem. A posiadając tę wpychaną i chwaloną wszędzie zieloną usługę, ty nie masz kurwa żadnego portfela. I kiedyś to musisz zrozumieć. Więc wybaczcie, moi drodzy, tak, Microsoft to zło, tak jak i Sony to zło. Ale prawda jest taka w tej sytuacji, że jeśli coś nie dowozi do firmy pieniędzy, to nikt nie będzie się wbawił w zamknijmy studio, ale pracowników rozprowadźmy po innych działach, bo biedni będą pokrzywdzeni. Jak masz komórkę w danej strukturze, czy w organizmie, która nie dowozi, a wręcz szkodzi, to nie rozprowadzasz jej po całym organizmie, tylko po prostu ją upierdalasz, nim zarazi resztę. Z ludzkiego punktu widzenia, powtarzam, współczuję. Stracić pracę to ohydne uczucie, ogromny problem, stres. Ale game dev to nie jest jakiś zakład pracy chronionej, gdzie jeśli nie wypełniasz celów KPI-ów i innych takich, to cię i tak pogłaszczą po głowie i przeniosą gdzie indziej. Wbrew temu, co niektórzy próbują wam wmówić, game dev to dokładnie ta sama firma, ten sam rodzaj firmy jak każda inna. I można słodko pierdzieć, ale co deweloperzy są winni, kiedy to management się pałe i podejmuje złe decyzje. Nic nie są winni, macie rację, tak samo jak nic nie są winni pracownicy na linii produkcyjnej w firmach, w których również management podejmuje złe decyzje i doprowadza te firmy do ruiny. I łatwo jest wskazywać palcem: Microsoft, bogate, pozwalniali. Nie, pośrednio, moi drodzy, to my zwolniliśmy tych ludzi. Chcesz wspierać? Kup grę. Nie abonamencik. Kup grę. Chyba że Zielony Obóz już kompletnie zapomniał, co to znaczy kupić grę. Pojebane. Ale jeśli to prawda, to Microsoft ma was w garści bardziej, niż jesteście w stanie się do tego przyznać. I nie posiadacie już tego portfela, który jest waszym głosem. I te zwolnienia to już nie tylko wina Microsoftu. Na koniec znów zapytałem o ten temat akolitów. Wszyscy w sumie są zgodni. Twórcy Redfall powinni polecieć na łeb, na szyję i uważają, że to zupełnie normalne, że firma pozbywa się słabych ogniw, niezależnie jak duża by nie była. Tak twierdzą i Regal, i Arcos, i Masa-san, i Scapones. I tylko jeden, sakurzasty, gość pierdolnięty, napisał mi esej na ten temat. Napisał dużo, ale napisał z ciekawej perspektywy właśnie tego złego, ale nie będę czytał tutaj tego w całości, bo nie chcę wam audiobooka robić, bo bym przesadził też z długością tego i tak już długiego filmu i zostawiam wam tam 2 sekundki, żebyście mogli sobie zrobić pauzę i sami przeczytać. Wszystkim akolitom serdeczne dzięki za odpowiedzi. Wam za to dziękuję za uwagę i również pytam was o zdanie w tej kwestii. A na ten moment to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!